Witamy w kolejnym epizodzie marokańskich przygód, gdzie odkryjemy niespodziewanie ciekawe ruiny i nie zachwyci nas bardzo popularna atrakcja. Hej, tu ekipa Advi in DNA. Naszą pasją są podróże motocyklowe. Zapraszamy na nasz kanał. W poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się w hotelu Dar Zayane, który nie należał do najtańszych, ale w cenie było wliczone śniadanie i zapewniał bezpieczne miejsce parkingowe. Do dyspozycji był też basen, z którego niestety nie udało nam się skorzystać. Hello, how are you? Questo è il nostro capo. This I know, this is Dar Zayane. Tym razem hotel oferował na śniadanie m.in. bliżej nieokreśloną zupę mleczną i jajko z kuminem. Dzisiaj ruszamy z takiego oto pięknego miejsca. O znowu dziwnej nazwie. Będzie podpis najwyżej. Plakietka na filmie. Miejsce zacne, ale drogo. Niestety. Ale motor za to stał bezpiecznie, nie na ulicy, tylko po prostu tylko tutaj, o, w tym miejscu. Pszczoły go pilnowały. Mnóstwo pszczół. Teraz jedziemy na wodospady i zobaczymy, co tam dalej będzie. Jak to mówią, to na razisko. Drogą N8 opuszczamy Kenifra w kierunku Beni Mellal. Do przejechania mamy około 200 km. Celem dzisiejszego dnia są wodospady Uzud. Miasto Kenifra, mimo że nie jest najbardziej znanym turystycznym miejscem w Maroku, przyciąga podróżnych pięknem krajobrazu. Miasto to jest znane z zachowania tradycji i kultury berberyjskiej, a Berberowie to rdzenna ludność północnej Afryki. W mieście organizowane są różne jarmarki i festiwale. W pobliżu miasta Kenifra znajduje się rezerwat przyrody Ifrane. Miejsce o bogatej faunie i florze. Obszar ten znany jest z występowania różnych surowców naturalnych, takich jak drewno cedrowe, wykorzystywane m.in. w lokalnym rzemiośle i budownictwie. Za miejscowością Smair i jadąc dalej drogą bez numeru, zatrzymujemy się obok ruin prawdopodobnie jakiegoś pałacu. Niestety nie udało nam się znaleźć żadnych informacji o tym miejscu. Koordynaty do tego miejsca dajemy na dole ekranu.
super hyper. Warto było tu zjechać. Trochę. Czego się nie robi dla zdjęć i innych takich pierdół. Start. Pierwszy kontakt z górami Atlasu Średniego wywarł na nas niesamowite wrażenie. W szczególności kontrast ceglanych skał z asfaltem. Nigdy wcześniej tak intensywnego koloru skał nie widzieliśmy. Przed wyjazdem układaliśmy sobie w głowie, jak to Maroko będzie wyglądać. Czy się nie rozczarujemy? A dziś zaczynamy przygodę z górami Atlas. I już możemy powiedzieć, że urzekły nas swoją surowością i wszystkim tym, czego szukają motopodróżnicy. Po drodze mijamy kilka punktów widokowych. Niestety nagrania nie oddają charakteru i piękna tych miejsc. Koordynaty do tego punktu widokowego wstawiamy na dole ekranu. Jak mogliście usłyszeć w poprzednim odcinku, mieliśmy dość kontrowersyjną sytuację z dzieciakami. Jednak, jak widzicie, nie wszystkie marokańskie dzieci takie są. Przejeżdżając koło szkoły mijamy całkiem sporą liczbę dzieci i nikt nie rzuca w nas kamieniami lub nie rzuca się nam pod koła. Jedyne co dostajemy to okrzyki na powitanie i uśmiechy. To tyle o dzieciakach. Jeszcze nie raz o nich usłyszycie. A teraz lecimy dalej, drogą P3105 i to już ostatni odcinek dzisiejszej drogi do wodospadów. Kiedy dojechaliśmy do wodospadów, okazało się, że nie ma możliwości zobaczyć je bezpośrednio z motocykla. Lokalsi informują nas, że wejście pod wodospady jest bezpłatne, natomiast parking za motocykl to koszt 10 dirhamów, czyli równowartość 1 euro. A teraz kilka słów o wodospadach. Mają 110 metrów wysokości i są jednymi z najwyższych wodospadów w Afryce. Większą atrakcją niż same wodospady są małpki makaki berberyjskie, jednak my nie mieliśmy szczęścia ich spotkać. Przypuszczamy, że mogło to być spowodowane późną porą naszej wizyty. Niewątpliwie jest to bardzo ładne miejsce, jednak nas jakoś specjalnie nie zachwyciło i na pewno przy następnej wizycie w Maroku odpuścimy sobie to miejsce. Lokalsi sugerowali spacer
po ścieżkach prowadzących wokół wodospadu. My jednak wykończeni preferowaliśmy zakończyć ten dzień posiłkiem i prysznicem. Dzięki polecajce od Basi z podróże motocyklowe trafiamy na Camping Zebra. Camping oferuje możliwość spania w namiocie, miejsca dla kamperów lub w domkach w pokojach z łazienką lub bez. Dla nas atrakcją była możliwość przespania się w domku zbudowanym z gliny i słomy. Zobaczcie, jak wyglądają łazienki, bo tu można też wziąć sobie domek bez łazienki. O kurczę, no ładnie. No nie powiem. Fajnie, fajnie. A teraz idziemy coś zjeść. Jakiegoś tazina. Trzeci dzień z rzędu. To tyle. Co się chichrasz? Haha, z meczyka po polsku. I to nie nasza wina, myśmy nic nie zamawiali. Dokładnie. A tu proszę, na żywo. Na żywo. No nieźle. Dobra. No, możemy iść. Tu będziemy dzisiaj jedli. Gdzieś z tyłu. Mhm. Mamy tutaj tazin wołowy z jabłkami i z jakimiś przyprawami, ale z zapachu wydaje nam się, że jest cynamon. No jabłka i cynamon dobrze współgrają, nie? Także Tak, jutro w ubikacji. to smacznego. W każdym razie spróbujemy lokalnych. Podobno pyszne, eleganckie i w ogóle. Camping oferuje naprawdę pyszne jedzenie. To właśnie tutaj zjedliśmy jedną z najlepszych kolacji. To już koniec tego odcinka. Dziękujemy za Waszą obecność. Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu, a my chętnie na nie odpowiemy. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić po sobie ślad. Każde kliknięcie, każde słowo wsparcia jest dla nas cenne i przyczynia się do rozwoju tego kanału. Oczywiście wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie pod każdym odcinkiem. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy wdrapywać się na jeszcze większe górki. Dla wszystkich, którzy kąpią się tam w wodospadach, w tej wodzie, to ważna informacja. Część tamtej wody na dole pochodzi też z takich oto ścieków, gdzie wypróżniają osiołki. Osiołki to, co wychodzi im przez dupkę, to tutaj wyrzucają. Przed chwilą byliśmy świadkiem, nie zdążyliśmy tylko nagrać. Także miłej kąpieli.